Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Jak widzicie, ranking artylerii, który był bardzo przez was wyczekiwany. Przeze mnie też tylko chciałem dużo rzeczy jeszcze posprawdzać, bo nie byłem pewny jeśli chodzi o niektóre jednostki, z tego względu, że artyleria jest bardzo ciężka jeśli chodzi o ranking, bo na przykład niektórzy grają dużo moździerzami, niektórzy grają dużo na przykład kanonadami i to jest ciężko tak naprawdę też jakoś powiedzmy uporządkować. Ja też uporządkuję pod tym względem, czy artyleria jest dobra na przykład na potwory, czy artyleria jest na przykład dobra na piechotę, czy jest akurat dobra na to i na to, kiedy też możemy powiedzmy zrekrutować tą artylerię, bo mamy tutaj na przykład sarkofag i królowę bez, która jakby jest trochę inaczej względem rekrutacji, jest bardzo potężną jednostką, ale zarazem możemy bardzo mało ich też rekrutować, więc powinienem teoretycznie na to zwrócić uwagę, ale zobaczymy jak to wyjdzie w rankingu. Też będę bardzo oceniał względem jaka jest krzywa balistyczna, czyli pod jakim kątem leci konkretnie dany na przykład strzał, bo moździerz wiadomo strzela od góry, na przykład kanonady strzelają na wprost. Też będę zwracał na takie detale uwagę. Oczywiście siła, zasięg to też są takie bardzo ważne rzeczy. Też dochodzi delikatnie powiedzmy prędkość niektórych artylerii, czy możemy też je przemieszczać, czy nie. Jeśli chodzi na przykład o wielkie działa krasnoludów, będę zwracał uwagę z tego względu, że na przykład wielkie działa krasnoludów są potężne, jeśli mają kartacz. Standardowo też mają bardzo dobrą celność, na celność też będę zwracał uwagę. Więc lećmy już tutaj po kolei, nie tracąc waszego czasu oczywiście. Moździerz Imperium, to jest pierwsza jednostka artylerii, którą tutaj mamy. Na pewno zaletą tej jednostki jest to, że jednak strzela do góry, więc jakby nie patrzeć, nie musi wystawać poza górką. Jest bardzo fajnie względem ukrycia tej jednostki i bombardy przeciwko przeciwnikowi. 380 zasięgu, nie najgorzej. Siła pocisków też jest nie najgorsza względem takiej artylerii, która ma powiedzmy fajny tor lotu, jeśli chodzi o strzał. Więc to jest na pewno gdzieś tam plus. Szybko też możemy ją zrekrutować, bo to jest jednostka, którą szybko się rekrutuje. Moim zdaniem powinniśmy ją umieścić w klasie dobrej. To będzie takie odpowiednie miejsce dla tej jednostki. Z tego względu, że po pierwsze rekrutujemy ją szybko. Po drugie tor lotu jest bardzo powiedzmy pozytywny. Nawet dobrze jest względem ostrzału podczas, nie wiem, że mamy jednostki schowane w lesie. To też ten ostrzał jest powiedzmy bardzo trafny. Z tego względu, że jednak ten ostrzał leci od góry do dołu. Nie leci na wprost, jak mamy w kanonadach, bo kanonady często wtedy by zaczepiały na przykład o jakieś tam drzewa, nie drzewa, a tutaj mamy tor lotu bardzo przyjemny. Moim zdaniem powinniśmy ją zostawić w klasie dobrej. Kolejna jednostka to są wielkie działa. No wielkie działa będziemy mieć w kilku odsłonach od kilku frakcji, więc tutaj trzeba na to zwrócić uwagę. Na pewno co pierwsze nam się rzuca w oczy to jest zasięg. Zasięg jest tutaj bardzo duży, bo 450 zasięgu to jest naprawdę sporo, plus siła pocisków 200 też nie najgorzej. Wielkie działa działają właśnie bardziej skuteczności przeciw dużym wrogom, na to mamy zdecydowaną lepszą skuteczność. Jeśli chodzi o strzelanie do piechoty, jeśli ustawimy gdzieś tam pod kątem, żeby trafiać jakby takim powiedzmy prostokątem na długość jednostek, piechoty na przykład, czy tam strzelców, to zrobimy bardzo duże straty. Jeśli będziemy znowu strzelać powiedzmy na wprost, no to te straty będą znacznie mniejsze niż przy takiej artylerii jak na przykład moździerze. Na to warto zwrócić uwagę, za to już jest na przykład moim zdaniem minus. Plusem na pewno jest zasięg, plusem jest siła pocisków, plusem jest też to, że wielkie działa są dosyć celne, czyli jeśli będziemy strzelać gdzieś tam w te potwory, będziemy bardzo dobrze je trafiać. Nawet jeśli będziemy strzelać powiedzmy w bohaterów, nie wiem, nawet bez konia, czy to nie będą potwory, też będziemy w miarę ładnie trafiać, więc to jest na pewno dużo na względem zalety. Moim zdaniem powinniśmy ją umieścić w klasie dobrej. Ja osobiście kanonadami wielkie działa gdzieś tam mniej używam, bo ja bardziej potrzebuję większości artylerii pod piechotę, albo pod właśnie szersze zastosowanie, czyli piechotę lub potwory. I dlatego na przykład takie jednostki dla mnie gdzieś będą w bardzo dobrej, w najlepszej, no chyba, że się gdzieś tam czymś wyróżnią, ale to już będziemy poruszać w konkretnym temacie. Pamiętajmy, że wielkie działa strzelają na wprost, musimy też przesunąć swoje jednostki, bo będziemy też strzelać po swoich, więc to też jest powiedzmy delikatnie minus. Piekielniki, bardzo duży zasięg, bardzo duża siła pocisków, bardzo dobry zasięg. To są na pewno gdzieś duże plusy tych jednostek. Ja osobiście, gdzie testowałem trochę piekielników, bo piekielnikami jak gram Imperium mało gdzieś tam powiedzmy używałem, jakoś nie czułem potrzeby rekrutowania tej jednostki. Dla mnie ta artyleria jakoś słabo gdzieś tam wychodziła. Ja osobiście chyba piekielniki wrzuciłbym do klasy średniej, ewentualnie złej, ale wrzucę raczej do średniej z tego względu, że siła pocisków jest dosyć dobra. Z celnością
moim zdaniem może być delikatnie problem, ale też zasięg jest nie najgorszy, więc no dużo rzeczy przemawia za tą jednostką jednak na plus. Jeśli chodzi o ostrzał, no amunicji też jest sporo, więc powinniśmy ją umieścić w klasie średniej. Przejdźmy w takim razie dalej. Wyrzutnia piekielnych fajerwerków. No to jest jednostka znakomita, bo ma bardzo duży zasięg. Strzela też do góry, tylko tutaj musimy być w większości raczej na takich, powiedziałbym, wyżynach, albo na przykład na takich półkach skalnych, czyli jakoś dosyć wysoko, żeby gdzieś ten ostrzał był bardzo, powiedziałbym, precyzyjny. Problem jest też taki, że bardzo często, jeśli gdzieś ustawimy źle te fajerwerki za nisko, to strzelimy też po swoich jednostkach. Celność oczywiście też jest, powiedzmy, delikatnie słaba, bo nawet mamy w perkach uznaczone, że niska celność. No na pewno plus za zasięg i za to, że te pociski są jak to fajerwerki, one się bardzo rozbryzgują, więc jest dosyć, powiedzmy, szeroki ostrzał, jakby obszar ostrzału, więc za to na pewno duże plusy. Jeśli chodzi o fajerwerki, ja osobiście bym dał chyba do dobrych. Tutaj problemem jest na pewno to, że nie każda, powiedzmy, mapa nam może przypaść względem tych jednostek. To jest też bardzo ważne. Ta jednostka jest potężną jednostką, tylko musimy już naprawdę potrafić dobrze umiejscowić tą jednostkę, żeby zyskać, powiedzmy, potencjał tej jednostki. A to też jest trudne, bo czasem teren nam nie da możliwości. Będziemy walczyć na przykład z jakąś bardzo potężną armią, szybką armią, gdzie będzie problem i nie będzie czasu ustawić tej artylerii. Pamiętajmy, że ta artyleria ma 20 prędkości, więc ona też jest bardzo wolna. Na to też powinniśmy delikatnie zwracać uwagę, bo czasem są takie walki, gdzie walczymy z 2-3 armiami i musimy po prostu przestawić tą jednostkę, a czasem tego nie zdążymy też zrobić. No ale wiadomo, prędkość to jest raczej najmniejsze, powiedzmy, zmartwienie dla nas, ale można to też gdzieś tam delikatnie uwzględnić. Kolejna jednostka to są mściciele. Jednostka, którą możemy bardzo szybko rekrutować. Jednostka, która ma dobry zasięg. Na pewno siła pocisków też jest znakomita. Moim zdaniem to jest też bardzo dobra jednostka, ewentualnie dobra, z tego względu, że bardzo szybko rekrutujemy. Bardzo dobra na przykład ze względem celności. Też jeśli chodzi o tor lotu, leci po prostu pod, powiedzmy, takim kątem delikatnym. Więc jak dla mnie powinniśmy ją umieścić. No ja osobiście widzę bardziej tą jednostkę niż na przykład moździerze, więc ja osobiście ją wrzucę do bardzo dobrych, bo celność tej jednostki jest, bym powiedział, delikatnie znakomita. Moździerze mają w miarę dobrą celność, ale czasem gdzieś tam zawodzą. Bardziej na przykład jak grałem, mścicielami więcej potrafiłem zdziałać niż tymi moździerzami, mimo że delikatnie ten tor lotu jest troszkę inny. Ale jak dla mnie, moim zdaniem z doświadczenia mściciele powinny być w bardzo dobrej. Działa. No i tutaj miałem problem, bo gdybyśmy patrzyli teraz względem Malakai i Mike Tysona, no to mamy też umiejętność kartacza. I wtedy automatycznie ta jednostka powinna się znaleźć w najlepszych. Ja osobiście wrzucę ich do bardzo dobrych z tego względu, że powiedzmy delikatnie naruszę strukturę, że jednak możemy otrzymać te kartacze. Teraz Malakai, powiedzmy, jest też na topie, jeśli chodzi o granie gdzieś tam krasnoludem. Bardzo dużo osób oczywiście nim gra. Polecam sobie nim zagrać, żeby potrenować sobie na przykład latające machiny, artylerię. Jest to bardzo wtedy przyjemne. Zdecydowanie polecam. Też oczywiście, jeśli chodzi o działa, one mają znakomitą celność. Działa też oczywiście strzelają pod wyższym kątem, czyli są wyżej ustawione, czyli nie musimy tak naprawdę przesuwać naszych jednostek. W większości one będą fajnie trafiali przeciwnika, bo celność tych jednostek jest znakomita. Testowałem sobie delikatnie względem piechoty, względem właśnie bohaterów, potworów i celność jest naprawdę znakomita, więc za tą celność też chciałbym wyróżnić na pewno tą jednostkę artylerii. Jeśli dochodzi kartacz, no to wtedy ta jednostka powinna być w najlepszych, ale ja zostawię w bardzo dobrych, no bo nie każdy krasnolud może mieć ten kartacz. Nie zdążyłem jedynie przetestować, czy jeśli na przykład zrobimy konfederację z Malakaim, czy otrzymamy, powiedzmy, ścieżkę kartacza. Ale wydaje mi się, że to chyba nie jest możliwe. Jeśli macie informacje takie odnośnie tego, moglibyście dać znać i zapraszam oczywiście też do komentowania. Organki. Jak dla mnie organki straciły całkowicie, powiedzmy, użyteczność jednostki. Na pewno statystyki są znakomite, siła pocisków jest bardzo dobra, bo to są mega mocne pociski przebijające. Dla mnie ta jednostka straciła na wartości z tego względu, że ja osobiście już jej nawet nie rekrutuję, bo wolę na przykład zrekrutować mściciele, które możemy zrekrutować szybciej. Mają one większy oczywiście zasięg, lepszy jakby tor strzelania.
Organki znowu muszą być w miarę, powiedzmy, na wprost. One mogą być delikatnie nachylone w górę, ale to tylko delikatnie i tu jest też z tym problem, więc jak dla mnie organki powinny się znaleźć raczej w klasie średniej. Wykorzystanie tych jednostek artylerii jest moim zdaniem jeszcze użyteczne. Możemy faktycznie wykorzystać ich w paru sytuacjach, ale jak dla mnie nie sprawdza też egzaminu względem też toru lotu. I jak dla mnie one też, powiedzmy, niby szybko strzelają, ale nie czuć tego w polu bitwy. I to też nie są, powiedzmy, takie obrażenia obszarowe. To są bardziej pojedyncze gdzieś tam cele, więc jak dla mnie na przykład to się średnio już sprawdza. Ja wolę bardziej takie jednostki artylerii, które robią bardzo duże zamieszanie, ewentualnie mają bardzo duży zasięg i są znakomite względem potworów. Te organki są dobre względem potworów, ale względem piechoty już dużo tutaj tracą i jak dla mnie też czas, kiedy możemy je zrekrutować, też gdzieś tam dla mnie umyka. No więc dla mnie osobiście, jak tak chodzi o ten ranking, no to ja bym je umieścił w klasie średniej. Do złej byłoby mi ich szkoda wrzucić, ale do dobrej oczywiście też byłoby mi ich szkoda wrzucić, więc gdzieś musiałem je tutaj umieścić. Działa ogniowe moim zdaniem są znakomite, bo siła pocisków jest ogromna, rozbrysk, który gdzieś tam leci z nimi również jest bardzo dobry. Dodatkowo to są jeszcze ogniste ataki, co jest bardzo dużym plusem. Siła pocisków, pamiętajcie, że mamy ikonkę przy siłach pocisków dyscypliny. Obniża dyscyplinę, gdy trafi jednostkę. To jest bardzo ważne, bo na wyższych poziomach trudności czasem braknie, powiedzmy, te 8-10 dyscypliny przeciwnikowi, żeby na przykład gdzieś się utrzymać, więc moim zdaniem za to powinien być zdecydowany duży plus. Ja osobiście działa ogniowe wrzuciłbym wyżej, bo tutaj już jest dużo lepsza celność niż na przykład w fajerwerkach. Możecie sobie też potestować, oczywiście zachęcam do testowania każdej artylerii, bo zawsze jest taka możliwość, a to nawet sporo daje. Tym bardziej osoby początkujące, gdy nie wiedzą jak ustawić jakąś konkretną artylerię, żeby nie przepaścić sobie jakiejś bitwy, bo artyleria na przykład nie strzelała, to polecam sobie pooglądać pod jakim kątem strzela jaka artyleria. Ta artyleria akurat leci, powiedzmy, dosyć wysoko. Chyba nawet lepiej leci niż fajerwerki, ale tutaj bym musiał jeszcze sobie posprawdzać delikatnie, czy faktycznie ten kąt nachylenia jest identyczny, czy jest po prostu lepszy. Jak dla mnie, ja nigdy się na działach ogniowych gdzieś tam nie załamałem. Jest to jednostka oczywiście taka bardzo przeciwpiechotna, ale też jeśli strzelałem w potwory latające, to również fajnie trafiało, więc zdecydowanie moim zdaniem duży plus. Te pociski są, powiedzmy, takie precyzyjne. Bełtomioty. No bełtomioty musiałem osobiście przetestować dodatkowo, z tego względu, że bełtomiotami to kiedyś gdzieś się tam delikatnie grywało, teraz osobiście w ogóle już nawet tego nie rekrutuję. Powolę zrekrutować, jeśli gram krasnoludami, oczywiście mściciele, bo jest większe zastosowanie. Bełtomioty zauważyłem, że bardzo fajnie sobie radzą z artylerią przeciwnika. Bardzo ładna jest też oczywiście celność tych bełtomiotów. Mamy też oczywiście 8 jednostek w oddziale, więc to daje nam dużą przewagę. A jak dla mnie osobiście bym wrzucił bełtomioty raczej do klasy średniej, ewentualnie chyba złej. Na potwory się gdzieś tam fajnie nawet sprawdzają, ale ja osobiście nie widzę tej jednostki w szerszym zastosowaniu. Nawet na późniejszym etapie gry ta jednostka całkowicie jak dla mnie znika. Tym bardziej, że jeśli gramy krasnoludami, mamy, powiedzmy, dosyć mocny arsenał artylerii, która sprawdzi się zdecydowanie lepiej. Siła też pocisków jest bardzo mała, mimo że powinniśmy liczyć razy 2, no bo mamy, powiedzmy, 8 w standardzie, gdzieś tam są, powiedzmy, 4 te artylerie, więc jak dla mnie powinniśmy zostawić w klasie złej. Siekacz goblinów to jest kolejna jednostka. Jest to jednostka oczywiście nowa, po DLC-ku wypuszczona. Moim zdaniem ona powinna się znaleźć zdecydowanie w klasie najlepszej. Siła pocisków jest znakomita. Dzięki temu mamy jeszcze jednostki siekaczy goblinów, czyli po prostu standardowych biegaczy z toporami, którzy pokonują znakomicie potwory. Czyli to jest artyleria, powiedzmy, taka pomieszana z hybrydą wojowników. Pocisków jest oczywiście mało, ale przetestowałem sobie względem ilu mogliby spokojnie gdzieś tam wykosić na przykład piechotę. To wykosili bardzo mocną piechotę w momencie. Więc to był bardzo duży plus. Jeśli chodzi o potwory, to też jest znakomita jednostka. Minusem na pewno jest zasięg, ale jak dla mnie ona ma taką siłę pocisków, że ona nie potrzebuje zasięgu. Więc ona się na tym po prostu gdzieś tam sprawdza i spokojnie to wystarcza. A kolejną tutaj jednostką artylerii to mamy goblińskie głazociski. Akurat
Szczerze zawiodłem się na tych głazociskach, bo przetestowałem jeszcze trochę względem piechoty, bo na tym oczywiście powinny się sprawdzać gdzieś tam najlepiej i jak dla mnie one powinny trafić do złej. Z tego względu, że ta celność jest dosyć słaba, siła pocisków niby jakaś jest, ale szczerze nie zauważyłem bardzo dużych obrażeń względem na przykład piechoty, więc jak dla mnie zdecydowanie duży minus. I też celność tej jednostki jest, powiedziałbym, na granicy średnia niska, więc to też jest kolejny minus tej jednostki. Ja osobiście bym nie rekrutował tej jednostki grając zielonoskórymi, dla mnie ona jest straszna i po prostu słaba. Ale znowu katapulty, gleba, gleba. To jest powiedzmy taka delikatnie ulepszone głazociski. Na tej zasadzie gdzieś to tam działa. Ja osobiście wrzuciłbym ich raczej do klasy średniej. Zasięg jest dosyć ładny, siła pocisków jest ładna, przebicie pancerza jest bardzo fajne. Można sobie oczywiście samemu też celować, jeśli chodzi o strzelanie. Jak dla mnie osobiście, na przykład zielonoskórzy mają bardzo słabą artylerię i na czym się raczej nie sprawdzają. No zielonoskórzy to jest prymitywna, powiedzmy taka delikatnie frakcja, więc też bym się zdziwił, gdyby mieli bardzo potężną artylerię. No jak dla mnie zdecydowanie u nich katapulty leżą. Piekielne działo, no to tutaj mamy znakomitą jednostkę. Dla mnie osobiście ta jednostka powinna się znaleźć w jednych z najlepszych, z tego względu, że tu jest fajny zasięg, bardzo dobra siła pocisków, mamy dodatkowo niezłomność, to jest przydatne w wielu momentach. Oczywiście gdy wygrywamy bitwę, to na pewno się sprawdza na plus, gdy przegrywamy bitwę, no to automatycznie tracimy tą jednostkę, bo nie ma możliwości ucieczki tą jednostką, więc to jest na pewno minus. Ale my mamy magiczne ataki, bardzo dobra celność tej jednostki. I to, że jak trafi, to też zadaje takie dosyć mocne, ogniste obrażenia. Z tego, co też gdzieś tam widzimy, bo to jest ogień zagłady. Jak dla mnie jedna z najlepszych jednostek, tym bardziej ze względu właśnie zasięgu, siły pocisków, amunicji i jeszcze tej celności, no moim zdaniem cud miód malina. Trebusze polowe, czyli Bretonia. No trebusze mają, powiedzmy delikatnie, nawet nie najgorszą celność, ale jak dla mnie to są jedne z też najgorszych jednostek. Ja osobiście nie widzę w ogóle zastosowania, tym bardziej gdy gramy Bretonią, to ta jednostka w ogóle schodzi na plan zerowy, w ogóle powinno jej nawet nie być w planie. Celność jest powiedzmy średnia, siła pocisków jest niby nie najgorsza względem statystyk, ale jak dla mnie zdecydowanie trebusze mają duży problem, bo gdy jednostka podejdzie za blisko, to ona automatycznie już nic nie zrobi. To są takie bardziej artyleria względem dalekich celów. Względem dalekich celów mają dobrą w miarę powiedzmy skuteczność, czyli celność. Ale gdy są cele już coraz bliżej, to jest bardzo duży problem sterowania tą artylerią. W większości ona też się może zawiesić, więc moim zdaniem zdecydowany duży minus za to, jak ta artyleria się sprawdza w praktyce. Błogosławione trebusze polowe, no tutaj dużym zyskiem jest na pewno siła pocisków i amunicja, powiedzmy zaklęta, więc jak dla mnie osobiście wrzuciłbym do klasy złej. Osobiście, tak jak mówiłem wcześniej, przy tych zwykłych trebuszach niestety problem jest z celnością tych jednostek względem bliskich wrogów i to strasznie skreśla jak dla mnie tą jednostkę. Oni oczywiście też nie mają pancerza, dyscyplina jest bardzo mała, więc delikatny ostrzał strzelców i po jednostce. Balisty szpony orła. No to jeśli chodzi o balisty szpony orła, czy elfy wysokiego rodu, jak dla mnie to jest też jedna z najgorszych jednostek, zdecydowanie. Niestety nie sprawdzają się w ogóle, mimo że mamy tutaj pojedynczy strzał i kartacz. Kartacz nawet delikatnie coś powiedzmy robi, ale pojedynczy strzał jest strasznie słaby. Jak dla mnie jedna z najgorszych artylerii, mimo że zasięg jest powiedzmy nie najgorszy, no to niestety nie robi to za dużo na polu bitwy, bo na tym akurat opiera się zasada działania artylerii, że musi być po prostu potężna, albo mieć wiele zastosowań, a tutaj nie ma ani tego, ani tego. Balisty rozpruwaczy to jest kolejna, powiedzmy taka delikatna względem elfów wysokiego rodu, no podobna powiedzmy artyleria. Jak dla mnie zdecydowanie też jedna z najgorszych względu, mimo że mamy pojedynczy strzał, mamy kartacz, coś to tam robi, ale przy takim szerszym zastosowaniu w większości tych potężniejszych jednostek gdzieś tam nie pokona. Mimo że mamy tutaj pancerz nie najgorszy, dyscyplina jest nie najgorsza, więc delikatny ostrzał mogłyby te jednostki wytrzymać, to jak dla mnie to są strata slotu. Już lepiej zrekrutować jedną z najgorszych powiedzmy piechot i wiele więcej tym zdziałamy niż na przykład tymi balistami.
Kolejna jednostka to Skaweni, katapulty szponu zarazy. Tutaj mamy wiele plusów tej jednostki, więc jak dla mnie ona powinna wylądować zdecydowanie w jednych z najlepszych. Pierwsza rzecz z takich bardzo ważnych to jest amunicja. Zaklęta amunicja, zasięg bardzo dobry, siła pocisków. Tutaj mamy plus do właśnie strzelania w piechotę, plus dodatkowo mamy obniżenie dyscypliny przy trafieniu. Więc jak dla mnie to jest bardzo dużo rzeczy na plus, bo to jest właśnie te skażenie z szponu zarazy. Idealna celność, bardzo ładnie te jednostki tutaj trafiają. Też ten pocisk, powiedzmy, jest dosyć taki, powiedziałbym, nawet szeroki, jeśli chodzi o taką katapultę. Fajnie gdzieś tam naprawdę trafia, zdecydowany plus. Uwielbiam oczywiście tą jednostkę, gdy gram z Skawenami. Jest to raczej taka nierozłączna u mnie jednostka względem armii. Zawsze gdzieś tam się znajduje w większej czy tam mniejszej ilości. Działa spacz błyskawic. No działa spacz błyskawic na pewno dużym plusem względem, powiedzmy, dużych jednostek, czyli na przykład jakichś tam potworów. Na tym się ona sprawdza najlepiej. Względem piechoty raczej tutaj dużo nie zyskamy, więc na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, że na piechocie tutaj już będzie zdecydowanie gorzej wychodzić. Ja osobiście wrzuciłbym ich raczej do klasy dobrej, z tego względu, że na piechocie niestety w ogóle się nie sprawdza. Za strzał w potwory bardzo fajnie się sprawdza, choć kurczę, tą celność mają dosyć dobrą względem potworów i zastanawiam się, czy może ich nie wrzucić do bardzo dobrych, a wrzucę ich do bardzo dobrych. Skaweni moim zdaniem zdecydowanie zasługują na wyższe miejsca względem artylerii, bo ta celność jest znakomita. Magiczne ataki to też jest duży plus, no więc jak dla mnie powinniśmy ją tutaj umieścić. Przechodzimy do królów grobowców, katapulty wrzeszczących czaszek. No tutaj mamy dużo plusów, bo mamy oczywiście magiczną amunicję, mamy dobry zasięg, siła pocisków też jest, powiedzmy, nie najgorsza, możemy w miarę szybko rekrutować. Mamy też oczywiście coś takiego jak takie zniechęcenie względem tych pocisków, czyli spada dyscyplina przeciwnikowych, gdy trafiamy, więc gdy trafiamy w takie większe grupy, to fajnie zbijamy dyscyplinę wszystkim jednostkom naraz. Na pewno powinna się ta artyleria być w klasie dobrej, bo jak dla mnie fajnie sobie radzi, obniża dyscyplinę, więc za to też są oczywiście duże plusy. Magiczna amunicja, czyli też trochę neutralizuje pancerz, więc to też jest duży plus. Jak dla mnie zdecydowanie jednostka dobra. Sarkofag dusz, tutaj na początku poruszyłem też sytuację, albo bardziej coś takiego, że względem tego, że niektóre jednostki właśnie jak sarkofag dusz czy królowa bez możemy rekrutować co 15 tur, czy tam 20, no to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. Ale z drugiej strony powinniśmy bardziej oceniać na tym, nie ile możemy sobie porekrutować tej jednostki, tylko bardziej na zastosowanie tej jednostki. Sarkofag duży jest na przykład znakomity względem pokonania kawalerii, pokonania, nie wiem, strzelców, bardzo fajny jakby powiedzmy zasięg, bardzo duża siła pocisków, bonusów mamy też sporo, mamy też odporność na ostrzał, nawet nie najgorszy pancerz, no dyscyplina tak moim zdaniem wysoka jak na królów grobowców, gdzie jednostki mają bardzo małą dyscyplinę. Dla mnie powinniśmy go spokojnie umieścić w klasie najlepszej. Z tego względu, że jak gramy na przykład królami grobowców, gdzie w większości walczymy z Skarbrandem, to jak sobie zobaczycie, on na przykład zniszczy obojętnie jaka to będzie jednostka piechoty, kawalerii od Skarbranda, no to spokojnie niszczy, a pamiętajcie, że Skarbrand ma bardzo potężną piechotę i tak samo bardzo dobrą jazdę, więc bardzo dużo jest tam tego pancerza, tego wszystkiego, a jeden porządny strzał może tam zmienić losy bitwy, więc jak dla mnie zdecydowany duży plus. Moździerze z wampirów. No moździerze z wampirów są na bardzo podobnej zasadzie co moździerze standardowe, tylko moździerze wampirów mają też ten plus, że mają bierną umiejętność zapasy czarnego prochu i za to powinny być zdecydowanie wyżej, bo daje nam to 30% do pocisków przebijających, do siły, do wszystkiego, więc naprawdę duży plus. Tym bardziej jeśli chodzi jeszcze o wybrzeże wampirów, oni mają bardzo dużo plusów względem artylerii, strzelców, więc tam te jednostki wychodzą zdecydowanie nawet na późniejszym etapie gry różnie bardzo wysoko, co powiedzmy nawet zastosowanie innych gdzieś tam frakcji, jeśli chodzi o artylerię, chyba nie mają aż takich dużych bonusów jak wybrzeże wampirów, więc jak dla mnie zdecydowanie powinny się znaleźć w bardzo dobrej, tym bardziej, że to są moździerze, mają bardzo fajną celność, jak dla mnie tutaj nie ma nic do zarzucenia.
Karonady. Ja osobiście karonady bym wrzucił raczej do klasy dobrej. Zastanawiałbym się do bardzo dobrej, pewnie dużo osób mnie skarci, że nie wrzuciłem do bardzo dobrej albo najlepszej, ale tą jednostką, gdy toczymy jakieś początkowe bitwy, to dużo tego nie zrobimy. Wiadomo, można sobie zrobić 3-4 lordów, puścić ich do przodu i ładować karonadami w każdą jednostkę, którą gdzieś tam spotkamy. Jest oczywiście taka taktyka, jest nawet powiedzmy dosyć powszechna. Ale to samo możemy zrobić moździerzami. Moździerze, powiedzmy, jak będziemy walczyć bohaterami, szybciej zniszczą jednostki dookoła naszych bohaterów niż karonady. No tak mi się w 99% wydaje, że tak by po prostu było. Więc jak dla mnie tamte jednostki mają lepsze zastosowanie, to są bardziej jednostki pod potwory. Ja osobiście pod potwory rzadko gdzie tam stosuję, powiedzmy, artylerię. W większości raczej z piechotą, z bardzo dużą ilością piechoty jest moim zdaniem problem, czy tam kawalerii, a potwory bardzo łatwo można zneutralizować bohaterami, strzelcami, bo to jest wtedy dosyć banalne, bo każdy strzelec trafi w potwora, ale nie każdy strzelec na przykład zniszczy bardzo szybko jakieś oddziały piechoty, więc to jest moim zdaniem lepsze zastosowanie artylerii. Królowa Bez to jest kolejna artyleria, ona ma oczywiście bardzo duże chyba przeładowanie, jak dobrze pamiętam, ale znowu siła rażenia, obszar, w którym gdzieś tam trafi, jest bardzo duży. Zasięg też jest znakomity, siła pocisków jest też fajna i moim zdaniem powinna się znaleźć w bardzo dobrych. Ja osobiście wolę bardziej sarkofag dusz niż na przykład królową Bez, z tego względu, że sarkofag ma po pierwsze większe obrażenia, pociski lecą 4 albo 5 pocisków takich rozszerzonych, więc większa szansa trafienia, a królowa Bez niestety jednostka z w ruchu, no zdecydowanie ma bardzo duży problem z trafieniem, więc to jest też duży minus, więc jak dla mnie powinniśmy umieścić ją w bardzo dobrych. W najlepszych chciałbym naprawdę umieścić jednostki, które są znakomite, mają bardzo dobrą celność, fajne zastosowania. A przechodzimy teraz do Kislewu, czyli Mały Grom, jedyna artyleria, którą posiadają. Znakomita na pewno siła pocisków, zasięg bardzo ładny. Możemy oczywiście ją troszkę później rekrutować, tak szybko nie możemy zrekrutować tej jednostki. Jak dla mnie ona powinna się znaleźć w dobrych. Tak, sądzę, że to będzie powiedzmy delikatnie uczciwe względem innych jednostek, że w dobrych się gdzieś tam znajdują. Pamiętajmy, że tą jednostkę mamy jedną w artylerii, nie ma na przykład 2, 4, 8, no tutaj mamy jedną. Ona ma bardzo dużą siłę pocisków i bardzo mocno przebija gdzieś tam pociskami jednostki. Mamy też ataki kolizyjne, czyli po bokach gdzieś tam też delikatnie trafia. Zastanawiam się nawet delikatnie, żeby ją wrzucić do bardzo dobrej, bo ja osobiście jak gdzieś tam grywałem tą jednostką, wiele potrafiłem ją zrobić, ale jak dla mnie chyba zostawię w klasie dobrej i zobaczymy, co też powiecie na ten temat, czy dużo używaliście tej jednostki, czy nie, bo bardzo mnie to ciekawi. Tak samo bardzo mnie dużo ciekawi, czy na przykład organki używacie, czy używacie, nie wiem, katapult z Bretonii, czy używacie na przykład katapult z zielonoskórych, czy używacie balisty, czyli bełtomiotu. To są bardzo moje takie ciekawe pytania, mam nadzieję, że ktoś mi na nie oczywiście odpowie. Przechodzimy do Wielkiego Kataju. Wielkie działo jak Wielki Kataj. No wielkie działo ma dużo plusów względem tego, że amunicja jest jednak ognista. Zasięg jest oczywiście ładny, siła pocisków też jest ładna. Jak dla mnie powinno się to raczej znaleźć w klasie dobrej, średniej. Ja osobiście, gdy gram Katajem, to rzadko używam wielkich dział, ale widzę w nich potencjał. Nawet delikatnie sobie więcej je dzisiaj przetestowałem przed nagraniem tego rankingu, żeby się upewnić, czy one się powinny tutaj znaleźć, czy nie. Jak dla mnie powinny się znaleźć, bo ich celność jest dosyć niezawodna, a to jest na pewno duży plus. Ogniste ataki też dużo dają i też w miarę szybko można zrekrutować, więc nie ma takich powiedzmy jakichś złych wyjść z tej sytuacji. Przechodzimy do Flara Ognistego Deszczu, wyrzutnia rakietowa. Akurat wyrzutnia rakietowa Ognistego Deszczu powinna się znaleźć w bardzo dobrych. Z tego względu, że zasięg tej artylerii jest bardzo ładny, siła pocisków jest bardzo ładna, ale jest zdecydowanie lepsza celność niż na przykład w fajerwerkach od Imperium. Celność jest znakomita w Flarach Ognistego Deszczu. Wygrywają one niejedną bitwę, gdy gdzieś tam toczymy. Zasięg robi naprawdę robotę i też te flary lecą dosyć wysoko. Pod moim zdaniem, jak dobrze pamiętam, pod kątem, więc jest mniejsza szansa, że trafimy też w swoje jednostki, gdzie przy fajerwerkach jest duża szansa, że możemy źle delikatnie ustawić artylerię i jednak dostaniemy w nasze jednostki więcej niż przeciwnik i trochę to skreśla jak dla mnie wtedy w tamte fajerwerki. Jeśli chodzi o Flarę Ognistego Deszczu, zdecydowanie bardzo dobra jednostka. Przechodzimy do wyrzutni złomu Gnoblarów.
Tutaj jeśli chodzi o jednostki Królestwa Ogrów, no to miałem zdecydowane problemy, gdzie dokładnie umieścić te jednostki, z tego względu, że wyrzutnia na przykład złomu gnoblarów ma bardzo fajny zasięg, siła pocisków, jest jedną jednostką, ale jest mobilną jednostką, bo mamy 66 prędkości i za tą mobilność na pewno duży plus. Na przykład podczas oblężeń sprawdza się znakomicie, gdzie tą jednostkę możemy sobie zbliżyć i bombardować na przykład piechotę przeciwnika. Moim zdaniem powinniśmy ją umieścić w klasie dobrej, przez to, że jest mobilna, dobra siła pocisków, dobry zasięg i się dosyć fajnie nawet sprawdza względem właśnie takich oblężeń, jakiejś tam mobilnej walki. Jak dla mnie dosyć spoko. I te obrażenia są naprawdę dobre. Jeśli chodzi o obrażenia, przejdźmy do wyrzutni ołowiu. No wyrzutnia ołowiu na pewno rzuca się w oczy względem siły pocisków, że jest ogromna. Zasięg jest też nie najgorszy, ale ja osobiście bym raczej umieścił w klasie średniej. Nie przepadałem za tą jednostką, jeśli grałem Królestwem Ogrów. Przy testach jeszcze delikatnych, bo też nie byłem oczywiście pewny tej jednostki, gdzie bym chciał ją umieścić. No to przy testach też jakby mnie nie urzekła. Nie widziałem jakby takiej możliwości, że ta jednostka jest przepotężna. Na pewno na potwory się będzie fajnie sprawdzać, na pewno plusem jest to, że ta prędkość jest nie najgorsza, ale osobiście nie widzę jakiegoś większego, szerszego zastosowania dla tej jednostki. No moim zdaniem to trochę taka kiczowata ta jednostka. Wyrzutnia rakiet wrzeszczącej śmierci. No ta jednostka zdecydowanie duży plus. Po pierwsze, mamy znakomite pociski samodzielne. Mamy przełączenie właśnie na rakiety wrzeszczącej śmierci, gdzie się bardzo rozbryzguje strzał. Po pierwsze leci jeden taki łączony, potem się rozbryzguje i ta celność jest dużo poprawiona. Mamy magiczne ataki, ogniste ataki. Moim zdaniem to jest jedna też z najlepszych artylerii. I też bardzo szybko możemy ją nawet rekrutować, więc to też jest bardzo duży plus jak dla mnie. Wrzucam ją do jednej z najlepszych z tego względu, że osobiście dużo testowałem przy Krasnodar-Chaosu tej ogólnie od nich artylerii i ona się sprawdzała znakomicie. No jakby Krasnodar-Chaosu moim zdaniem przodują w artylerii na daną chwilę w grze i mają naprawdę bardzo wysokiej jakości tą artylerię. Moim zdaniem nawet za mocną tą artylerię mają, ale to jest dla nich też takie wsparcie, że na początku mają w większości same słabsze gobliny, więc mogą sobie nie poradzić w niektórych momentach i pewnie dlatego dostały powiedzmy takie bonusy. Tutaj zasięg widzicie jest malutki, siła pocisków jest ogromna, ale jak przełączymy sobie na rakiety wrzeszczącej śmierci, to mamy około 400 z zasięgu, jak dobrze pamiętam, więc też bardzo ładne statystyki. No dla mnie tutaj akurat to jest bardzo niedoceniana chyba jednostka, choć widziałem niektórych graczy, gdzie radzili sobie znakomicie tą jednostką. Działa magmowe to kolejna jednostka, która wydaje bardzo ładny zasięg, bardzo ładne pociski, też ma pociski zniechęcające przeciwnika, czyli obniżające dyscyplinę. Jak dla mnie magmowe działo powinno się znaleźć w klasie bardzo dobrej. Oczywiście siła, zasięg to są takie duże plusy tej jednostki. Mi się bardzo fajnie ta jednostka gdzieś tam sprawdzała w boju. Jest to jednostka raczej na taką powiedzmy piechotę, gdzieś tam na potwory raczej rzadziej się będzie sprawdzała, ale jak dobrze pamiętam ona też ma strzał z magmy, że ta magma delikatnie potem zadaje jeszcze obrażenia, więc jak dla mnie znakomita jednostka, duże plusy. Kolejna jednostka to jest nic innego jak moździerz gromowstrząsu. Jednostka, jedna z najmocniejszych chwilowo w grze z artylerii. Tym bardziej, że możemy sobie trochę tego nawet rekrutować. Nie jest to jak sarkofag dusz, którego możemy mało rekrutować. No tutaj topówka względem jednostki. Bardzo późno możemy ją rekrutować, ale jak możemy już ją zacząć rekrutować, to robimy po prostu taką miazgę na polu bitwy, że masakra. Pamiętajmy, że tutaj mamy po pierwsze taką eksplozję i dalej ona zadaje obrażenia, więc siła jest naprawdę bardzo duża. Zasięg rażenia, czyli jakby obszar, w którym uderzy ten pocisk jest ogromny, więc tutaj naprawdę nie ma co zarzucać tej jednostce, jest ona po prostu przepotężna. Jeśli nie używaliście, nie graliście jeszcze tą jednostką, to bardzo polecam sobie tym zagrać i zobaczyć, co ona robi za spustoszenie na polu bitwy. Przejdźmy do ostatniej jednostki w naszym rankingu, jest to czaszkonada. Czaszkonady bardzo szybkie, mobilne na pewno jednostki z dobrym zasięgiem, z dobrą siłą pocisków. Są to raczej jednostki, no niby są przeciwpiechotne, bo ona sobie w zwarciu też bardzo fajnie poradzi, bo pancerz jest bardzo duży. Jak dla mnie ona powinna się znaleźć w klasie dobrej, bo z tej jednostki można sporo wyciągnąć i jest oczywiście mobilna.
więc nie każda inna artyleria, strzelcy mogą pokonać tą jednostkę. Bardzo fajne odporności, nie dość, że jeszcze odporność fizyczna, odporność na magię, strzał w ruchu, no jak dla mnie jest znakomita, plus ma coś takiego, że jak walczy wręcz, no to sobie odnawia amunicję. No nic lepiej nie można mieć jak nieskończoną amunicję w jednostce. Mam nadzieję, że ranking wam się podobał, moim zdaniem jest bardzo uczciwy względem właśnie też toru lotu. Bo tor lotu moim zdaniem ma wiele, jakby powiedzmy, znaczenia względem artylerii, bo wtedy się sprawdza też na lepszych terenach, na gorszych terenach, więc to też jest ważne. Nie musimy kombinować z ustawieniem jednostek, co na przykład przy karonadach często gdzieś tam się zdarza, że jednak trafiamy po swoich jednostkach, albo jednostka w ogóle nie strzela, bo teren jest na przykład nierówny, przeciwnik jest za nisko, też się tak oczywiście może zdarzyć, więc jak dla mnie zdecydowanie to jest dobry ranking. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, zostawcie lajka, jeśli wam się podoba, zostawcie suba i do następnego. Cześć!